Propozycja na Dzień Babci była w ubiegłym tygodniu, a dzisiaj coś dla dziadka. Czarne pudełeczko, mam nadzieję, że bardzo męskie, nie tylko dla mnie, a u góry i z boku efekt starej i zadrukowanej skóry. Bardzo proste do zrobienia. Ja wybrałam papier z motorem, ale jeżeli macie ochotę na inny męski motyw, to oczywiście jest. Szukajcie w naszym sklepie Inspirello. Pomysł zrealizowałam na pudełku, ale jeżeli sam efekt starej zadrukowanej skóry Wam się podoba, to właściwie możecie go nakleić na wszystkim. Na słoiku, książce albo butelce. Najważniejsze, żeby to, co zrobicie, dziadkowi się przydało. Pudełko pomalowałam na czarno czarną farbą akrylową, wysuszyłam, polakierowałam, a teraz niech sobie schnie. Do efektu skóry użyłam glinki super lekkiej. Ale zanim zabrałam się za wałkowanie, przygotowałam sobie taki kawałek papieru. Właśnie do tej wielkości muszę rozwałkować glinkę, a następnie ją przyciąć. Można ją zostawić taką idealnie gładką i prostą, a jeżeli macie ochotę, tak jak ja, bardziej ją postarzyć, to te brzegi trzeba po prostu trochę ponaciągać i pozawijać. Ten kawałek, jak widzieliście na początku, ozdobi wieczko. Ale dodatkowo przytnę jeszcze kilka kawałków, ozdobią przód oraz rogi. I jeszcze glinki super lekkiej nie przyklejam, tylko ją doginam, żeby mi pasowała do rogów i w ten sposób wyschła. Do dalszego ozdabiania glinka musi być sucha, więc zostawiłam ją do następnego dnia. Cześć, u mnie jest już jutro i mogę zacząć przyklejać. Papier ryżowy staram się przyciąć w miarę dokładnie, ale w miarę dokładnie to słowo klucz, ponieważ nie musimy się jakoś szczególnie starać. Jeżeli papieru będzie za dużo i gdzieś będzie z boku zwisał, to po wyschnięciu kleju po prostu to przytniemy, a jeżeli będzie za mało, to tą część zamalujemy za chwilę na brązowo, także git majonez, niczym się nie martwimy. A papier ryżowy do glinki przyklejam najnormalniej w świecie, czyli zmaruję powierzchnię, przykładam papier i jeszcze klejem przejeżdżam od góry po papierze. Wszystko suszę i lakieruję lakierem akrylowym matowym. I trochę mnie serce boli, bo wydaje mi się, że satyna albo nawet błysk na tej imitacji skóry świetnie by wyglądał. Ale jeden facet powiedział mi, że mężczyźni lubią błysk tylko na samochodach, więc posłuchałam i wszystko robię na matowo. Po wyschnięciu dół glinki oraz boki maluję na brązowo i dobrze, żeby ten odcień brązu pasował po pierwsze do obrazka, po drugie mniej więcej imitował kolor skóry. Zarówno główny obrazek, jak i pozostałe elementy maluję także pod spodem, czyli z tej strony, którą będę te elementy przyklejała do pudełka. I tak ma być, ponieważ chcę zamknąć glinkę, zamknąć pory w glince, dzięki czemu glinka do pudełka mi lepiej złapie i klej na pewno nie puści. Skóra z nadrukiem motoru ma być stara i zniszczona, więc dobrze, żeby pasowała do pudełka, czyli trzeba pudełko troszkę postarzyć. Głęboką czerń przełamałam majojami w odcieniach brązu. Jedna ważna uwaga, jeżeli na drewnie robimy mazy, to one zawsze muszą iść w kierunku słojów i muszą być do siebie równoległe. Żeby wszystko do siebie świetnie pasowało, tym samym pędzlem i tym samym kolorem pobrudzę jeszcze moją imitację skóry. Wszystko wyschło, oceniłam sytuację i doszłam do wniosku, że za mało stare, no to troszkę białego i troszkę chlapania. No teraz to dopiero miód malina, może zostać. No i jeszcze chlapanko w kilku kolorach, na brązowo, na czarno i na biało. Ale ciągle to wszystko za mało męskie. Ze starego kawałka wyschniętej glinki super lekkiej powycinam śruby. A w każdym bądź razie dziurkaczem powycinam produkt śrubopodobny. Śruby pomaluję na czarno, wysuszę, no i teraz pora, żeby to wszystko zlepić do kupy. A ten wąski kawałek z napisem przylepiłam w ten sposób, żeby troszkę odstawał od pudełka. No i jeszcze śruby, bo w tym wypadku to właśnie śruby są taką małą wisienką na torciku. A gotowy pomysł na pudełko dla dziadka prezentuje się tak. Albo nie, albo jeszcze szkoda kończyć. Wezmę pędzelek, rudą farbę i dodam odrobinę rdzy przy moich pseudośrubach. Jest ok, ale może jeszcze dodam śrubkę, żeby było jeszcze bardziej po męsku. Gotowe, a mój pomysł na Dzień Dziadka prezentuje się tak.
A to, czego nie widzieliście jeszcze przed chwilą, to śruba dokręcona z przodu. Ona tutaj pełni rolę, tak jak widzicie, uchwytu do otwierania. Jak mówiłam na początku, pomysł prosty i do wykorzystania nie tylko na pudełku. Właściwie ten efekt skóry możecie przykleić do wszystkiego. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, zamieściłam w opisie, czyli pod tym wideo. Pozdrawiam wszystkich pozytywnie zakręconych i zapraszam w kolejną niedzielę, czyli jak zwykle. A jeżeli szukacie jakichś fajnych inspiracji, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Do zobaczenia.